Po raz pierwszy od ponad 2 lat jesteśmy w stanie zobaczyć Celestial Nail w Genshinie. Tym razem znajduje się w Królestwie Nocy. Pytanie tylko, skąd się to tam wzięło? I czym tak naprawdę jest Królestwo Nocy i znajdujący się tam bogowie? Hej, z tej strony Necji, a dzisiaj zaprezentuję 3 teorie, które mogą wyjaśnić, jak Celestial Nail pojawił się w Królestwie Nocy. Uwaga na spoiler do tak naprawdę wszystkiego, co pojawiło się w Natlanie. To będzie też dosyć krótki film, ponieważ jestem już tak naprawdę do tyłu z rzeczami na kanale, które chciałem zrobić. Jednak jeszcze zanim zaczniemy, część z Was pewnie zauważyła pewną zmianę na kanale, a jest ją zarówno nowy awatar, jak i PNG-tuber. Może on się cieszyć, być podekscytowany, przestraszony, a nawet zmęczony życiem i wiele innych. Wszystko stworzyła Suzy, której link do profilu na Twitterze znajdziecie w opisie. Jeśli chcecie więcej zobaczyć PNG-tubera w akcji, to zapraszam na live'y tutaj na YouTubie, które czasem robię, z questów lub oglądania livestreamów Hoyo. Teraz przejdźmy już do głównego tematu filmu. Zanim zaczniemy rozmyślać, w jaki sposób Divine Nail znalazł się w Królestwie Nocy, musimy na samym początku wyjaśnić, czym w ogóle są te terminy. Zacznijmy od Divine Naila. Najprościej mówiąc, jest to pewnego rodzaju filar zrzucony przez Celestię, czyli głównych bogów Teivatu, na ziemię, w celu zachowania porządku tego miejsca. Nie jest to jednak zawsze dobra rzecz. Pierwszy raz Divine Nail zobaczyliśmy na Dragonspine. Tam jednak się rozkruszył, przez co jeden z jego elementów trafił prosto w znajdującą się w pobliżu gałąź Irminsula, co doprowadziło do zniszczenia leyline'ów i wiecznego zimna, z którym musimy sobie teraz poradzić. Następnie Nail pojawił się w Tekazmie, który za zadanie miał powstrzymać rozprzestrzenienie się Abyssu. To też tam Nahida bardziej objaśniło nam ich działanie. Oczyszczają i stabilizują moce, które nie powinny istnieć w tej bacie. To do tej pory był ostatni raz, kiedy zobaczyliśmy Divine Nail, chociaż wiedzieliśmy, że jeden z nich znajduje się na pustyni w Sumeru oraz przypuszczamy, że inny istnieje bądź istniał gdzieś na wyspie Tsurumi w Inazumie. Teraz kolejny Divine Nail pojawił się w Królestwie Nocy. Czym natomiast ono jest? Z tego, co powiedziała nam Mawuika, Królestwo Nocy ma zastępować Natlanowi leyline'y, które w tym regionie są dosyć słabe. Jest tak, ponieważ Nibelung, czyli władca smoków zamieszkujących niegdyś Teyvat, wrócił do tego świata po przegranej wojnie z The Primordial One i zniszczył rosnące tam irminculowe drzewo, w ten sposób niszcząc połączenie między Natlanem a Celestią. Nie wiemy, kiedy dokładnie Królestwo Nocy powstało, jednak pierwsze połączenie między tymi dwoma światami pojawiło się po tym, jak ludzie nauczyli używać się plogistonu, czyli substancji powstałej od smoków. Jednemu z ludzi o imieniu Chuck udało się skontaktować z Bogiem Królestwa Nocy, co doprowadziło do powstania pierwszego Wajoba, czyli bytu, którego zadaniem jest ochrona mieszkańców Natlanu. Mając to wszystko na uwadze, możemy dojść do takiego wniosku, że Celestial Nail znajduje się w Królestwie Nocy w celu walki z Abyssem, jak miało to miejsce m.in. w Dekazmie. To też pokrywa się z moimi 2 teoriami, które za chwilę zaprezentuję. Trzecia teoria, o której powiem na samym końcu, przedstawi jednak zupełnie inny powód pojawienia się Naila w Królestwie. Pierwsza teoria, Celestial Nail pojawił się w Królestwie Nocy wraz z upadkiem Natlanu. Aby zrozumieć, czym jest Natlan, muszę opowiedzieć o historii Natlanu. Po upadku cywilizacji ludzkiej regionem rządziły smoki, a ludzie rozpierzchli się i utworzyli prymitywne plemiona. Wszystko zmieniło się jednak wraz z buntem przeciwko władzy smoków innego smoka o imieniu Waxaklakun Ubach Khan, znanego też jako mędrzec skradzionego płomienia. To właśnie on ukradł smokom flogiston i oddał go ludziom, dzięki czemu ich cywilizacja się rozwinęła. Też właśnie on pomógł Balankę, czyli pierwszemu Pyroarkonowi pokonać Pyrowładcę smoków, Śluchkoatla. Po tym wydarzeniu wybudowane zostało miasto Natlan, którym rządził Khan, ponieważ Śpalankę owinął się pierwotnym płomieniem. Khan był pół człowiekiem, pół smokiem, jednak nikt o tym nie wiedział, ponieważ ukrywał swoją twarz za maską. Nienawidził on smoki, przez to urządzał na nie polowania. To doprowadziło go do szaleństwa i zmienił się w tyrana. Widząc to wszystko, mędrzec skradzionego płomienia opuścił cywilizację ludzką. Khan dalej wprowadzał wiele zakazów, między innymi zabronił modlić się do Królestwa Nocy, co oczywiście doprowadzało do rebelii. Miał on jednak przerażającą broń. Płomień o nazwie Turnfire, który był w stanie palić ludzi żywcem przez wiele dni, nie zabijając ich. Ostatecznie pokonany został przez grupę dowodzoną przez czerwonookiego bohatera, w skład której wchodzili m.in. Sakuk,
Atavalpa, Vaskar i Yupan-Ki. Po tym wydarzeniu czerwonooki bohater prawdopodobnie został kolejnym Arkonem Natlanu. Dlaczego wspominam o tym wydarzeniu? Ponieważ jak mówią nam artefakty Unfinished Reverie, podczas upadku Ohka Natlanu obecny był też i Abyss, do którego wpadł sam Ohkan. A jak wiemy, Divine Nail używany jest przez Celestię do walki z Abyssem. Nie jest więc wykluczone, że Nail mógł zostać wysłany do Królestwa Nocy w celu odparcia ataku Abyssu. W końcu wraz z końcem Ohka Natlanu odnowione zostało połączenie między Teyvatem a Światem Nocy. Według drugiej teorii, Divine Nail pojawił się w Królestwie Nocy po kataklizmie 500 lat temu. Jak wiemy z różnych questów, Natlan najmocniej odczuł skutki katastrofy w Khenria, oprócz samego Khenria. W jej trakcie Tenoch zebrał przywódców wszystkich plemion Natlanu do walki z Abyssem, a Mawuika postanowiła się poświęcić, aby zreinkarnować się w dzisiejszych czasach. Wiedząc, że to Królestwo Nocy odpowiada za stabilizację Natlanu, Abyss mógł zaatakować ten świat, co doprowadziło do zrzucenia Naila. Z tą teorią jednak jest taki problem, że nie ma wystarczająco dużo dowodów i byłoby naprawdę dziwne, gdyby Celestia zrzuciła 2 Naile w tym samym czasie. Jeśli zakładamy, że wtedy jeden trafił w Khenria. Trzecia teoria, według mnie, wydaje się być najbardziej prawdopodobna, ponieważ w ten sposób zobaczylibyśmy Nail używający mocy, o której do tej pory słyszeliśmy tylko w artefaktach. Według tej teorii, Celestial Nail użyty został do stworzenia Królestwa Nocy. Do tej pory nie wiemy, w jaki sposób ten świat powstał. Wydaje się on być także ewenementem, pojawiającym się tylko w Natlanie. A przypomnijmy, jakie jest jego zadanie? Zastępować Leyline. A te zniszczone zostały przez Nibelunga, gdy powrócił do Teyvatu. Istnieje więc możliwość, że wspomniany Divine Nail zrzucony został przez Celestię po zniszczeniu gałęzi Irminsula w Natlanie, w ten sposób tworząc Królestwo Nocy. A czy Nail jest w stanie tworzyć zupełnie nowe światy? Tak. W Sumeru poznaliśmy historię króla Deshreta, który użył mocy Celestial Naila, by stworzyć wieczną oazę, bańkowy świat poza czasem i kontrolą Irminsula. Dodatkowo w Natlanie, podczas jednego z questów zobaczyliśmy cienisty filar, który miał za zadanie uwięzić Abyss pod ziemią. Gdy natomiast zeszliśmy pod ziemię, zobaczyliśmy przestrzeń całkowicie zbudowaną z flogistonu, która wydawała się ciągnąć w nieskończoność i gdzie dusze uwięzione były w wiecznej walce z Abyssem. Według mnie ta przestrzeń jest kolejnym bańkowym światem stworzonym w tym miejscu przez cienisty filar. Nie jestem jednak pewien, w jaki sposób ludzkości udało się skopiować moc Celestii. Która teoria okaże się prawdziwa, a może żadna nie jest poprawna. O tym dowiemy się w kolejnych Archon Questach albo World Questach, jeśli Mihoju postanowi ukryć tę informację. W tym filmie natomiast to już wszystko. Jak powiedziałem wcześniej, jest to krótki film, jednak muszę nadrobić kilka innych. Plus aktualnie jestem do tyłu z Zenlessem i Honkaiem 3. Jeśli spodobał Wam się film, to dajcie like i zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. Skomentujcie też, jeśli macie coś od siebie do dodania na ten temat. Lub jeśli chcecie powiedzieć, jak cudowny jest ten PNG-tuber. I jeszcze raz mówię, żebyście zaobserwowali Suśkę na Twitterze. Przypominam też o TikToku i Ko-fi, jeśli chcecie wesprzeć mój kanał. I to już na tyle. Trzymajcie się, hej!